Także kto ma długopis i kartkę, niech sobie po prostu zapisuje odpowiedzi. Tak, nie i tak dalej. Kto nie ma, niech sobie pozwoli na to, żeby nie wejść w medytację głęboko, tylko rozluźnić się i słuchać odpowiedzi. Dajcie po prostu intencję, chcę usłyszeć odpowiedź od źródła, które jest we mnie lub przemawia do mnie. Źródła, które jest miłością. Od ojca, od matki, tak? I przejdziemy już do praktyki, bo to są mini warsztaty. Tak? Także będziemy to robić. Słuchajcie, ja mówię pytanie, ci co mają kartki nie zapisują tego pytania, tylko odpowiedzi. To jest zabawa. To jest podejście, uczymy się, doświadczamy, ale wiele razy, i powiem wam, w mojej praktyce też tak miałem, że zacząłem zadawać pytania i praktycznie mi oczy same spadały. Czyli wchodziłem w medytację. Bo więcej praktykowałem wtedy medytacji niż świadomego słuchania. Ale w końcu zacząłem zadawać pytania i miałem przygotowane, wypisane pytania do źródła i zacząłem je zadawać i w głowie się pojawił głos męski, bardzo wyraźny. Tak. Pytanie? Tak. Pytanie? Tak. Czwarte pytanie? Tak. A ja wtedy się odezwał mój wewnętrzny krytyk. A co wy tylko tak? A w odpowiedzi przyszło: nie wymądrzaj się. Saint-Germain. Rozumiecie? To było tak mocne, że jak ja to opowiadam, to do dzisiaj wibruje to w moim szpiku kostnym. Tak? To są takie te rzeczy, że jeżeli przyjdzie przekaz, a ja tak zareagowałem, bo mi się odpowiedzi nie podobały. Bo ja się chciałem mieć nie na 2 pytania. A oni mi odpowiedzieli tak. Musiałem to przeżyć, przetworzyć w sobie, tak? Czyli to jest droga. Tutaj mamy takie te doświadczenia, będzie bardzo dużo, jak zaczniecie praktykować telepatię. I teraz już przechodzimy do ćwiczenia. Wszystko jasne? Wszystko jasne, tak? Ok? Zaczynamy od pytań i sobie po prostu je zapamiętujcie, ale najważniejsze jest usłyszeć odpowiedź. Co się w was pojawi? Jakim językiem? Waszym. Jaką energią? Waszą. Rozumiecie? Prosto. Nie ma tutaj skomplikowanego. Pierwsze pytanie. Jestem gotowy odbierać przekazy telepatyczne. Mój kanał telepatyczny to odpowiedź. Moja dusza inkarnowała się na ziemi ostatni raz kiedy? Odpowiedź. W ostatnim wcieleniu byłam mężczyzną czy kobietą? Jak miałem na imię? Jaki był kolor mojej skóry? Na jakim kontynencie żyłem? Jaką wiarę wyznawałem? Z jakiej planety pochodzę? Moja dusza ma obciążenia karmiczne. W ilu procentach przejawiam boską jaźń teraz w tym życiu na ziemi? Jaki jest podstawowy kolor wibracji mojej duszy?
kim rozmawiam. Jak masz na imię? Czy służysz miłości? Jak ma na imię moja dusza? To było ostatnie pytanie. Kochani, nie wiem, czy poczuliście, jaka energia się zrobiła. Miękka, ciepła, świetlista. Takie pole wytworzyliśmy. Ja tu widziałem też na poziomie, jak nasze dusze rozmawiają. Są w komunikacji duchowo-energetycznej, w jaźni. I czasami ten początek może być trochę niewyraźny. Kto poczuł, kto usłyszał jakieś takie wyraźne coś, co by mógł powiedzieć, tak, poczułem to, usłyszałem głos. Super. Czyli było głębokie doświadczenie, tak? Ważne. Czy ktoś widział jakieś obrazy? Odpowiedź pojawiła się w obrazach. Czy ktoś wiedział, znał odpowiedź? Czy ktoś nic nie poczuł? Czy w ogóle była pustka? Ktoś miał taką, była pustka, tak? Tak. Czy ktoś miał zawirowania, jednak myśli krążyły różne i przeważały nad usłyszeniem? Też. Zobaczcie, tutaj pani podnosi, tak? Tak podnosisz rękę i tak na wszystko, super, czyli jest ta różnorodność, czyli mogę i być, i mieć odpowiedź, i mogę mieć zamieszanie, tak? Mogę mieć pustkę, tak? Mogę mieć obraz, mogę mieć wszystko. Zaczynamy doświadczać. Tu oczywiście skierowałem się też, te pytania popłynęły do naszych poprzednich wcieleń, tak? Czy tego ostatniego wcielenia, bo dusza jest wieczna, dusza się odradza, idzie. Słuchajcie, życie duszy, te nasze wcielenie, to jest mrugnięcie w życiu duszy. Nasza dusza nie urodziła się teraz. A nawet gdyby się urodziła, to wszechświat będzie żył jeszcze miliardy lat. My mamy tą świadomość. Jaki byłby to ojciec, matka, który by dał nam jedno życie, a później karę i sąd ostateczny? Jaki byłby to ojciec? Furiat. Ja bym się bał takiego Boga i się bałem wiele lat. Dopiero jak zawołałem z głębi duszy, to zacząłem się otwierać na myślenie o Stwórcy jako o swoim ojcu, matce. Że tu są moi fizyczni rodzice, ale oni też są cząstką Stwórcy. Też są cząstką absolutu. Tym prawdziwym jest źródło. I jeżeli chcemy się rozwijać, uczyć, uczmy się języka miłości. Nawet w życiu. Czyli kto i jak mówi. Ja tu troszkę zaanonsowałem już to, jak rozróżniać język miłości od języka dualności. Nie musi być od razu, słuchajcie, język zła, język ciemności, język dualności. Bo jacy my jesteśmy? Dualni. I jeżeli ja będę przeczył temu, że i we mnie jest tylko miłość, będę mówił, a tu za chwilę i emocje mną targają, to ja jestem nieszczery. I dotykamy kolejnej tajemnicy telepatii. Szczerość do bólu. Jak my wchodzimy w kanał telepatyczny i w doświadczanie telepatii, to w tym momencie nie ma miejsca na fałszowanie. Bo miłość nie fałszuje, miłość kocha. Jeżeli ja będę chciał oszukiwać, to będę dostawał podpowiedzi, ściągał podpowiedzi, które będę uznawał od najwyższej jaźni, ale tak naprawdę one będą z mojej dualności.
I dla mnie telepatia jest niezwykłą trampoliną rozwoju i wzniesienia wibracji, świadomości do zjednoczenia się. Ja nie mogę też powiedzieć jako człowiek, jako Mariusz, że jestem nieustannie w telepatii czystej, boskiej i w jedności. Bo nie jestem, bo jestem ciągle dualny. Rozumiecie, o czym mówię, tak? Ja mogę przeżywać stany, w które wiem i na podstawie których mam podejmować prawidłowe decyzje. I wiele razy my prosimy Stwórcę, tak jak ja nie potrafiłem zrozumieć, co się w moim życiu dzieje. I ja to powiedziałem do Boga, ale to było tak głębokie, że dostawałem odpowiedzi. I zacząłem przeżywać sny prorocze. Książki mi do ręki same wpadały. Słuchajcie, to są rzeczy, wiecie, spadła w księgarni, sama wypadła, tak? Wychodziłem, naraz kątem oka zobaczyłem książkę, cofnąłem się, kupiłem i tak też było po tym. Sam położyłem książki pod choinkę. Tak? Sam sobie zrobiłem prezent. Nawet nie wiedziałem, czemu to zrobiłem. Później szedłem i mówię, czemu ja to zrobiłem? Tak? To jest to działanie energii w nas. Czyli jeżeli jesteśmy dualni, nawet jak wchodzimy w komunikację telepatyczną, to kto jest w tym kanale? Tak sobie pomyślcie, kto jest? Jest ten kanał światła, jest duch, no i jestem ja. I teraz ja mogę być w tym kanale, taki jaki jestem. To, że ten kanał zszedł, otworzył się, że ja mam taką wolę, to nie zmienia postaci, że ja jestem dualny, mam swoje ego, że mam swoje podczepy energetyczne, mam stare programy, to wszystko jest we mnie nadal. To wszystko może wpływać na czystość przekazu. Dlatego muszę użyć rozum, użyć wewnętrznej mądrości, żeby nie popełnić gafy popłynięcia za tym, co mi się pojawiło. Muszę to poczuć, czy to było czyste, czy tak to przekazane i niesie wibrację miłości. Wibracja miłości może nam pogrozić po ludzkim takim rozumieniu, Mariusz, to nie tak, tam dałeś ciała, zrób tak. To jest konstruktywna krytyka, ale nie, rozumiecie, ukaranie, tak? Tylko pokazanie, zobacz Mariusz, to jest nie tak. Zobacz, tu masz podczep. Zobacz, ta emocja jest niskowibracyjna. Dzisiaj tabela Hawkinsa jest bardzo dobrze znana. Ona nie jest pełna, ale pokazuje bardzo, bardzo pięknie od tego wstydu do czystej jaźni. Tak? Bardzo pięknie pokazuje i mamy już taką mapę, po której można podążać bardzo prosto. Tak? Które są emocje. Oczywiście tych emocji sami wiemy, że jest dużo, dużo, dużo więcej. I nie ma takiej możliwości, żeby przewiedzieć zawsze, czy to przyszło. Co teraz usłyszeliście, jest czyste, bo ja jestem jeszcze bardzo dualny. I wiele osób, jak praktykuje medytację i telepatię, mówi, nie, to złe siły mi podpowiedziały. Ja, jak rozmawiam z takimi ludźmi, mówię zawsze, zacznij od siebie. W telepatii muszę pójść zawsze do siebie. Czy we mnie takie wibracje są? Czy czasami jestem impulsywny, czy czasami się wściekam, czy czasami się wkurzam, czy czasami życzę komuś niedobrze. Jeżeli takie coś jest we mnie, to muszę być szczery i uznać to, bo jeżeli ja tego nie uznam, to ja nie stransformuję tego. Rozumiecie? Nie będę mógł tego przepracować. Ale co się pięknego dzieje w telepatii, jak ja mam wolę komunikacji ze źródłem, swoim ojcem, matką, a nie słyszę odpowiedzi, jest pustka. Tak? Zobaczcie, zadałem pytanie, jest pustka. Wiele mnichów i wiele tradycji medytuje nad pustką, ale celem nie jest pustka. Celem jest zjednoczenie się, wejść w błogość, zjednoczenie się w jedność z Absolutem. I to osiągamy dzięki pustce, czyli żeby nasz umysł, nasza pamięć komórkowa, to co w nas wibruje, nasze
emocje, które szaleją, żeby po prostu wyszły i my jesteśmy puści i gotowi na przyjęcie czystej jaźni. Po to dążymy do pustki. Nie po to, żeby być pustym, tylko po to, żeby pozwolić stopić się ze źródłem. Dla mnie to jest cel. I wyrazić to tu na ziemi. Także mamy różne stany i możemy mieć również odpowiedź w postaci ciszy. Pustki. Cisza jest wielkim nauczycielem. Ogromnym. Bo w ciszy rodził się wszechświat. I powstał. Tak to przekazują wszystkie tradycje. I trzeba szukać też mądrości w tradycjach, również nawet w religiach, tylko umieć odfiltrować, co jest. I do tego potrzebuję rozmowy ze Stwórcą, który jest i we mnie może wypromieniowywać. I mogę wtedy działać. Także mamy już ten pierwszy raz zrobiony. Pójdziemy drugi raz. Już troszkę przeżyliście pierwszy, trochę tam zawsze jest emocji. Pójdziemy dalej w te pytania. Nadal proste pytania. Tak? Czy ktoś słyszał głos, taki faktycznie głos na przykład kobiecy, męski, potrafił określić, czy przyszedł, czy się pojawił ze środka, czy obraz był tak silny, że przeniknął w czasie tego działo się, tak? Zobaczcie, jest. Czyli mamy też tą możliwość. Ja widziałem, jak patrzyłem na was, dużo osób jednak zamykało oczy, wybierało tą ścieżkę medytacyjną, tak? Ale pozwólcie sobie dzisiaj jeszcze tak chociaż na pół przymknąć, tak? Żeby nie pójść głęboko, bo to nas zaprowadzi w znane nam rewiry. A ja chcę was zaprowadzić w nieznane rewiry. Coś, co możecie robić inaczej. Coś, co możecie rozwijać swoją energię, swoją jaźń w inny sposób. Że są inne możliwości. I też dodam jeszcze, słuchajcie, to, żebyście nie stawiali sobie tej takiej granicy, że to jest niemożliwe, ja nie dostaję, to wtedy sobie trzeba powiedzieć, na kim ja polegam, kto mi zabiera energię. To są takie rzeczy, które się pojawiają, ale wrócę do tego boskiego strumienia. Jeżeli ja wyrażam wolę usłyszenia, to jak w momencie, jak tu siedzicie i pierwszy raz w życiu powiedzieliście, tak, chcę rozmawiać, chcę usłyszeć, chcę zrozumieć, chcę wiedzieć, chcę wąchać, chcę smakować, chcę żyć. Rozumiecie, to jest moja wola. To zgodnie z prawami kosmicznymi pozwalamy działać źródłu na wszystkich poziomach naszych. Nadświadomych, podświadomych, świadomych, poprzez różnych ludzi, poprzez różne zdarzenia. Działamy w różnych przestrzeniach, jesteśmy wielowymiarowi. I transformacja, jeżeli idę do ducha, to pierw czego dotknie? Mojego umysłu czy mojej duszy? Pierw dotknie mojej duszy. Jak my, ja się muszę tu cofnąć, jak my żyjemy w takiej piramidzie, to teraz się otwieramy. Taką piramidę. I chcę słyszeć, ma płynąć, wejść we mnie, to co robi ta dusza, która jest we mnie? Co robi ptak uwięziony w klatce? I ptak leci. Poszedł. I to robi nasza dusza. Jeżeli byliśmy, my tu nie jesteśmy już tacy pozamykani, tak? I mamy już te kanały mocno pootwierane. Mamy świadomość bardzo wysoką. I może być tych spektakularnych doświadczeń mniej, ale poszerzamy tą strefę i pozwalamy coraz bardziej iść. I żeby się wydarzyło, żebym ja usłyszał coś i wiedział, to praktycznie i tak dostanę tylko mikron informacji, które będzie zrozumiałe. Bo pójdzie energia do mojej duszy, do moich praktycznie wszystkich ciał przyczynowych, ciał duchowych, po to, żeby się zmaterializowała. W związku z czym spójrzcie też na telepatię, jak na naukę, jak na prawo jazdy. Żeby się nauczyć samochodem, ja muszę 24 godziny przejechać, tam ile, 30 dzisiaj, tak?
nauczyć się paragrafów i tak dalej. Ja was zaprowadzam, tylko mówię, nie, już praktykujemy, od razu wsiadamy w samochód, jedziemy i się uczymy. Bo telepatia jest bezpieczna. I wiele ludzi przyjdzie i powie wam, nie, energie są niebezpieczne. Bo są, jak są dualne. Jeżeli ja będę tylko tkwił na poziomie energii, to będę chodził i się bał. Ale jeżeli ja wejdę na stopień ten uniwersalny i powiem, to jest iluzja, bo jest jedna boska energia, jest jedna boska jaźń. A to jest straszenie, zabieranie nas, zabieranie mi mocy. Ja nie pozwalam zabrać tej mocy sobie i przychodzi do mnie energia czysta i będzie wypłukiwała z nas, pracowała bardzo długo, dzień i noc. I ja proponuję swoim uczestnikom kursów zawsze otwieraj się na tyle bezpiecznie, że się czujesz bezpiecznie. Że nie od razu na 100%, jak się nie chcesz, tylko uchyl okno i powiedz, no wleć, tu świeże powietrze duchowe, niech se wleci, niech wieje, ja się nauczę, powącham je, posmakuję, zamknę okno. Ja się nie muszę na 100% otworzyć. Nikt mi nie każe, ja to robię bezpiecznie. Każdy z nas ma swój próg. Ja nie muszę służyć i być zakonnikiem, wiecie, to jest też program, który pracuje, tak? I że ja muszę naraz, jak jest ktoś, rozwija się w duchu miłości, to musi służyć innym, robić za darmo, sprzedawać wszystko za darmo, tak? Wszystkich kochać, a o sobie zapomnieć. Miłość kocha wszystkich, czyli siebie. I muszę trzymać balans w energii kochania siebie z rozwijaniem się dla innych. Rozumiecie, o czym mówię? Czyli jeżeli matka się pochłonie w życiu i da się cała dziecku i będzie służyć tylko dziecku, co się dzieje, jak to dziecko odchodzi z domu? Bo ja mówię tu najczęściej o kobietach. To one dają najwięcej. Jest pustka, rozczarowanie życiem, życie cudzym życiem. I to jest też duża nauka, żeby pozwolić się naszym dzieciom rozwijać i dać doświadczać. To, co mówiłem, niech idzie, niech se guza nabije. Dobry ojciec doskoczy, jak będzie nad przepaścią. Pyk, złapie i powie, nie, kolego. Nie, synu, dawaj. I to będziemy mieli w telepatii, w energii. To jest bardzo ważne, żeby to zrobić, że jest to bezpieczne, bo będzie to przyłożone. Ale jeżeli ja będę bardzo chciał tam pójść i będę robił skoki z trampoliny, wiecie, te ekstremalne sporty, i tam sobie pofrunę i trafię na ścianę i nie ma tego życia, to trudno. To jest moja decyzja, mój wybór. Bo ja ponoszę jako świadomy człowiek odpowiedzialność za swoje myśli, uczucia, czyny, decyzje. Nie mama, nie tata, nie żona, nie mąż, nie babcia. Ja, tylko i wyłącznie. I to jest ten temat, gdzie dążę. Dobra? Idziemy jeszcze raz do tej praktyki. Także spróbujcie poczuć, wiedzieć, słyszeć i popłyniemy dalej. I pierwsze pytanie. Ile razy wcielałem się na ziemi? Czy to jest moje ostatnie wcielenie na ziemi? Którą boską cechę mam rozwijać teraz? Kto będzie moim przewodnikiem duchowym teraz? Ten przewodnik jest aniołem, mistrzem w niebo wstąpionym, stwórcą, moją duszą.
Ile czasu mam poświęcać na naukę telepatii? Ile pieniędzy mogę wydać na harmonii kosmosu? Jaki budżet mogę przeznaczyć na te wakacje w tym roku? Czy praca, którą wykonuję, jest odpowiednia teraz dla mnie? Z kim rozmawiałem? Kogo słuchałem? Jak masz na imię? Czy służysz miłości? To było kolejne, ostatnie pytanie. I znowu było pytanie, czy służysz miłości? Słuchajcie, ja wykonuję wiele różnych misji na rzecz Ziemi. Z wieloma energiami pracuję. I się wiele lat temu, no to było już tak ponad grube 2006 rok, jechaliśmy do Rzymu wykonywać pracę. Kierunek Rzym. Wiadomo, będą ciężkie energie. Sami wiecie, co się dzieje w tamtym mieście, tak? Okej. I przed tą wyprawą, za jakieś 2 miesiące, zaczął się do mnie zgłaszać diabeł. Ja słucham, diabeł mówi: idź precz. Za 2 dni diabeł mówi: idź precz. Kto mówi? Diabeł. Mama mia, idę do żony. Chodzi mi diabeł, ja boję się, już nie wiem, co się dzieje. A Helena mówi: no, co ja ci mam powiedzieć? A za chwilę mówi Jezus: posłuchaj, to jest rozmowa. Nic ci się nie stanie. Jesteś w boskim strumieniu. No dobrze. Z kim rozmawiam? Lucyfer. Ale już jestem świadomym telepatą. Czego chcesz ode mnie? Tam beze mnie sobie nie poradzicie. O, to co mamy robić? Ja wam powiem, ale zaufajcie. Dziękuję, skończyłem rozmawiać. Jezus, co tu się dzieje? Tak? Mariusz, otwórz sobie książkę Kosmiczna telepatia i ty. Na stronie takiej i takiej. Idę do książki Kosmiczna telepatia, ta strona. Lucyfer jest już po stronie światła. Służy już miłości. Aha. Słuchajcie, trudno to przyjąć, tak? Ale w taki sposób przyszło. Okej, wracam, to co robimy? Spokojnie pozwól działać. I to jest też taka prawda, słuchajcie, bardzo ważna, żeby zrozumieć, że jak my mówimy Lucyfer, to są siły lucyferyczne. Ale on sam przerobił, zmienił i wrócił. Dlatego ten powrót syna marnotrawnego jest tak ważny. On jest omówiony, tylko niedopowiedziany w religiach i w dogmatach. Polacy to są dusze, które zeszły na ziemię tutaj, do tego kraju, dokładnie, ekstremalnie katolickiego, żeby przerabiać programy religijne. Każda dusza. Żeby wyzwolić się od tego, co narzuciły nam religie. To jest bardzo ważna rzecz. Kody religijne są mega mocno w nas osadzone. W naszym DNA, w pamięci duszy
i nie unikniemy konfrontacji z religią. Bo wejście na uniwersalną świadomość można zrobić przez umysł, ale w DNA zostało. I telepatia wam pomoże to wytrzepać. I w pewnym momencie poczujecie uwolnienie się od religii. Jeżeli mamy na przykład takie uczucie, że w święta tęsknię mocno za niektórymi rzeczami, tęsknię za ceremoniami, o, tutaj się nie tęsknię, piękne, poszło. I to jest już ten poziom, już nie ma, już nie muszę mieć, bo właśnie w tym momencie wchodzę na taki poziom, że już nie muszę, już jestem wolny. Zresztą ten zlot też mówi o tej wolności, tak? Pokażmy swoją twarz, tę prawdziwą twarz. I telepatia da nam możliwość dotarcia do naszej twarzy, prawdziwej twarzy. Każdy z nas pewnie słyszał o maskach, tak? Że my mamy maski. Jestem w sklepie, taki jestem, tak? Jestem z przyjaciółmi, taki jestem, tak? Jestem z żoną, taki jestem, tak? I mam maski. A rzecz polega na tym, żebyśmy żyli bez masek. I telepatia będzie nam pokazywać maski. I zrobi to bardzo mocno. Czyli bądźcie gotowi też, jak zawołacie o nauki, o wyrażenie stopienia się, że będę przerabiał strefy cienia.